Mężczyzna udający, że sprzedaje słodycze, puka do drzwi, aby zdobyć zaufanie właścicielki. Gdy kobieta otwiera, by dokonać zakupu, pojawiają się trzej uzbrojeni wspólnicy, którzy wdzierają się do środka i dokonują napadu. Ten sam mężczyzna był wcześniej widziany u sąsiadów, którzy jednak nie otworzyli. Sprawców nie schwytano. Jak widzimy na nagraniu, był u sąsiadów, ale oni postanowili nie otwierać i to ich uratowało. Niestety ich sąsiedzi nie mieli tyle szczęścia. Próba podpalenia. Mężczyzna wylewa paliwo pod drzwi wejściowe i próbuje je podpalić. Na szczęście pomylił kanistry i zamiast benzyny użył oleju napędowego, który trudniej zająć ogniem. W domu przebywała wtedy matka z dwójką dzieci. Okazało się, że sprawcą był sąsiad z naprzeciwka, który twierdził, że widział ducha i chciał go wypędzić. Został oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Gdy przyjechała policja, to kobieta powiedziała, że go nie zna i nigdy nie miała z nim do czynienia. Napad na wykonawcę robót. W Houston uzbrojony napastnik w masce wtargnął do remontowanego domu, związał pracującego tam wykonawcę i przez godzinę plądrował posiadłość, słuchając w tym czasie skanera policyjnego. Odjechał skradzioną furgonetką pracownika, której nigdy nie odnaleziono. Dlatego pamiętajcie, żeby zawsze mieć oczy dookoła głowy i zawsze zamykać zamki w domu. Sąsiedzi desperacko dobijali się do drzwi, aby obudzić domowników, ponieważ dom obok stał w płomieniach, a ogień zaczął już zagrażać ich posesji. Dzięki ich reakcji rodzina z dziećmi zdołała uciec w bezpieczne miejsce. Yeah, if their house is on fire. I know, I'm knocking on the door, there's nobody answering. Can I help you? The house next door to you is on fire. Your house is almost on fire. Okay, thank you. Trzeba przyznać, że mieć takich sąsiadów to skarb i strach pomyśleć, co mogłoby się stać, jakby spali. Intruz wdzierający się do środka. Nieznajomy mężczyzna bez pukania próbuje otworzyć drzwi. Gdy właściciel je otwiera, by sprawdzić, kto to, mężczyzna bez słowa wchodzi do środka. Właściciel musiał użyć siły fizycznej, by wypchnąć intruza z domu. Odchodząc, intruz uderzył pięścią w szybę w drzwiach. Hello. Hi. How far are you, sir? Who are you? Aaron right now. How far are you? Good. You need to leave. How far? Out there. What's the reason staircase? What? What's the stairs here? Come on, where are you going? What's the stairs here? Goodbye, you. Dobrze, że w domu był ktoś, kto miał wystarczająco dużo siły, żeby pozbyć się intruza, bo strach pomyśleć, co mogłoby się stać, jakby był ktoś, kto jest słabszy. Napad przy powrocie z pracy. Kobieta wracająca wieczorem do domu zostaje zaatakowana tuż po przekroczeniu progu.
Dwóch uzbrojonych mężczyzn wbiega za nią, żądając kluczyków do samochodu. Ukradli auto, a policja po pościgu w trudnych warunkach pogodowych zgubiła trop. Sprawców schwytano jednak 2 dni później. Como pra fora. Oh, don't move. Don't stare, don't. Dobrze, że tylko zabrali kluczyki od samochodu i nie zrobili krzywdy kobiecie. Złodziej z mieczem i toporem. W Phoenix w Arizonie kamera zarejestrowała mężczyznę uzbrojonego w miecz, młotek i topór, który spokojnie okradał ganek domu w środku nocy, ignorując przejeżdżające obok samochody. Zaginiony pies i ukryta broń. Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i bandanie dzwoni do drzwi, trzymając w ręku pistolet, prawdopodobnie nieświadomy, że kamera go widzi. Przez domofon twierdzi, że szuka zaginionego pitbulla. Gdy właściciel odzywa się przez głośnik i konfrontuje go, mężczyzna ucieka. Policja otrzymała wiele zgłoszeń o tej samej osobie stosującej tę samą legendę, by skłonić ludzi do otwarcia drzwi. We can't answer the door right now, but if you'd like to leave a message, Film you służy can jako do it now. przestroga i pokazuje, jak kamery dzwonkowe mogą pomóc w identyfikacji zagrożeń lub dokumentowaniu przestępstw.